Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj w sumie przychodzę nie z podsumowaniem miesiąca, na to jeszcze za wcześnie, ale z planami czytelniczymi na miesiąc kolejny. Tym razem będzie to już maj. Strasznie szybko czas leci. Mam 5 pozycji, jedna jest z mojego planu czytelniczego na ten rok. Przyznam szczerze, że mamy 15 kwietnia i jeszcze nic z Franka Herberta nie przeczytałam. Natomiast planuję skończyć książkę, którą teraz słucham, wziąć się za Franka Herberta, za jego opowiadania, które mam w wersji rosyjskiej. Mam nadzieję, że mi się to uda przeczytać. A propos tego planu, no to na maj mam Oscara Wilda. No i będę czytać jego książkę Portret Doriana Greya. Jeszcze nie czytałam. To wydanie kupiłam już lata świetlne temu. Myślę, że już z 2 lata jest u mnie. O ile nie dłużej, bo czas naprawdę szybko leci. Znam tą historię znam z filmów. Bo wydaje mi się, że jest film Portret Doriana Greya. Teraz mam pustkę w głowie, ale wydaje mi się, że jest i grał go ten aktor, co grał księcia Kaspiana w Narni. On też grał w innych filmach, ale tu go kojarzę najbardziej. No i właśnie to, co jest z tyłu, będę tłumaczyć dlatego na bieżąco, więc dlatego też wolniej trochę będzie ten proces przechodził. Portret Doriana Greya jest to najbardziej znane dzieło Oscara Wilda i jedyna jego taka powieść. Wyzwała ona w swoim czasie bardzo dużo negatywnych opinii, ale pomimo tych negatywnych opinii miała też bardzo duży uśpiech, czyli o Jezu, słowo mi wyleciało. Popularność. O, taka popularność wokół niej wybuchła. No i naszym głównym bohaterem tej powieści jest przystojniak Dorian, który to chce jakby zatrzymać swoją młodość, wchodząc w konszachty z diabłem. Więc zobaczymy, jak mi się to spodoba. Podejrzewam, że nie będzie to długi proces czytania, bo książka ma tylko 320 stron i jest takim dużą czcionką napisana, więc wydaje mi się, że szybko uda się ją przeczytać. Jedyne, co jestem pewna, to, że złamię grzbiet w tej książce, bo jest ona sklejona i ciężko się ją otwiera, ale postaram się tego nie zrobić. Tak więc też Dorian Gray, jego portret, to pierwsza książka w zaplanowanych na maj. Drugiej książki zaplanowanej jeszcze nie mam, ale będzie to drugi tom książki Czarownica, o której jest cały oddzielny film i naprawdę już nie mogę się doczekać, a Czarownica, drugi tom, wychodzi już 12 maja. Także już coraz bliżej tej premiery i jest to dylogia, także ja naprawdę zachęcam do przeczytania pierwszego tomu. Co do drugiego jeszcze nie wiem, czy będę polecać, ale jeżeli utrzyma poziom, to na pewno, bo ta książka trzyma w napięciu i jak już się wciągnie człowiek w tą fabułę, to nie może się od niej oderwać, także naprawdę polecam. Co do fabuły nie powiem, ale generalnie mamy w pierwszym tomie, opowiem tak, Adelgundę, która dostaje zdolności, w sensie jej zdolności się budzą jakby. No i zbiega się to w czasie z tajemniczymi wydarzeniami. No i jest to bardzo ciekawa powieść. No i tam pomaga jej babcia z tym, żeby te umiejętności nabyć w jak najlepszym stopniu, bo czeka je pewna walka z czarownicą, która nie jest sama, bo pomaga jej jakiś Bóg, którego też nie zdradzę, bo jest to gdzieś tutaj w połowie
powiedziane, o co mniej więcej chodzi, ale nie wszystko. No i ogółem jest to historia inspirowana prawdziwą czarownicą wykopaną w Wodzisławiu Śląskim. I chyba też się tam dzieje to w Wodzisławiu Śląskim. Tak jest. To Bożenko, jaki wiatr. To też się dzieje w Wodzisławiu Śląskim, także no na pewno wleci ten drugi tom, bo jak tylko wyjdzie, to od razu biorę się za czytanie. Kolejna książka kupiona w Biedronce, to jest była taka promocja 2+1. Ja mam dwie, jedną oddałam siostrze, bo ona sobie wybierała. No i jest to książka Ciemność, nagradzana wieloma tutaj nagrodami. Jest to dość ciekawa powieść. Zaraz przeczytałam Cessnę Skrzydełku i ta okładka bardzo do mnie przemówiła. Mamy tutaj tak. Pewnego wrześniowego poranka 1890 roku Pierre Clet, belgijski geometra, któremu król Belgów Leopold II zlecił dokonanie rozbioru Afryki, wyrusza z Leopoldville na północ. Misją Claesa jest zmaterializowanie na pustkowiu dokładnej linii tego, co Europa nazywa wówczas postępem. Na pokładzie parowca płynącego w dół rzeki Kongo towarzyszą mu bantuscy robotnicy oraz Xi Xiao, chiński mistrz tatuażu, a zarazem kat specjalizujący się w Ling Chi, sztuce cięcia i okaleczania ludzkiego ciała. Xi Xiao widzi przyszłość, wie jaką potwornością jest kolonizacja i wie, że pokocha geometrię. Ciemność to historia okaleczania. Muszę przepuścić tutaj psa, bo się boi wiatru. Taki obrońca. No i jest to wyróżniona licznymi nagrodami książka kanadyjskiego pisarza Paula Kawczaka. Jest ona niesamowitą, pełną erotyzmu powieścią przygodową, nawiązującą do jądra ciemności Józefa Konrada. Nie czytałam tej książki, chociaż chyba miałam jako lekturę dodatkową, ale nie zapoznałam się. To przesiąknięta realizmem magicznym opera pożądania i bólu, który z północy Europy do serca Afryki spływa jak krwawa łza po obliczu historii. Bardzo mnie zaciekawił ten opis. No i za 10 zł postanowiłam ją sobie zakupić, także w planach mam. Czy wyjdą te plany? Nie wiem. Postaram się, żeby wyszły. Kolejna książka też z tej promocji i jest to książka Nikt o tym nie mówi Patrycji Lockwood. W ogóle za 10 zł z twardą oprawą, to niespotykane rzeczy. I to jest dosyć w sumie nowa książka, bo z 2021, z 2023, więc 2 lata i już można ją zakupić. Wydawnictwo WAB. No i czytam opis. To ironiczna, wnikliwa i szczera do bólu książka. Ta ironiczna to jednocześnie pean na cześć ciągłego scrollowania serwisów społecznościowych i pełna głębokich przemyśleń opowieść na temat miłości, wzajemnego komunikowania się i relacji międzyludzkich. Patrycja Lockwood jest wyjątkową autorką, a to jest najlepsza, najzabawniejsza, najdziwniejsza i najbardziej poruszająca dotychczas książka. Naprawdę ją uwielbiam. Powiedziała to Sally Rooney, autorka książki Normalni ludzie. Ja jeszcze nie czytałam Sally Rooney niczego, ale wiem, że ludzie się nią zachwycają. A więc na pewno też, jeżeli ona tak odebrała tę książkę, to jeszcze chętniej mam ochotę po nią sięgnąć. Jest przyjemnie napisana, z tego co widzę. Nie jest też długa, bo ma 253 strony, więc myślę, że szybko się ją przeczyta. No i ostatnia z książek jest to książka jednej z ulubionych rodzin. Jest to rodzina Borgiów. Ja bardzo lubię postać jedną z tej rodziny. Jest to Lucrezia Borgia. Jakoś zawsze mi się podobała. No i z tyłu jest napisane tylko, że rodzina Borgiów, władająca Rzymem na przełomie XV i XVI wieku,
ukazana jako pierwsza włoska mafia, natomiast tu chyba na skrzydełku coś więcej jest. Także będę czytać. Ostatnia pośmiertnie wydana powieść wybitnego amerykańskiego pisarza. Barwny fresk historyczny osadzony w realiach Włoch przełomu XV i XVI wieku. Ukazuje rodzina Borgiów, władająca wówczas Rzymem jako pierwszą włoską mafię duchowych przodków klanu Corleonów, unieśmiertelnionego w Ojcu Chrzestnym. Też nie czytałam jeszcze Ojca Chrzestnego, ale myślę, że najpierw zabiorę się właśnie za rodzinę Borgiów i dopiero później przejdę do jego kolejnych książek. W ogóle Ojciec Chrzestny to trylogia, nie wiedziałam o tym. Centralną postacią opowieści jest kardynał Rodrigo Borgia. W 1492 roku wybrany na papieża Aleksandra VI. Człowiek opętany rządzą bogactwa i władzy, bez skrupułów, eliminujący rywali i wrogów, choć nie pozbawiony pewnej szlachetności. Ale jest to szlachetność głowy mafii, Vita Corleone. Obok Rodriga widzimy jego dzieci, Juana i Joffre, Cezara i Lucrezję, czyli moją ulubioną postać. Każdy z nich jest dla papieża źródłem wielkich kłopotów, ale i obiektem szczerej miłości. Lucrezja, związana z niechcianym mężem Giovannim Sforzą, intryguje i snuje mordercze plany. Juan jest człowiekiem słabym. Cezar, kardynał, woli być żołnierzem niż księdzem. Dzięki jego podbojom państwo papieskie staje się potęgą. W tle pojawiają się postacie drugoplanowe: Machiavelli, Savonarola, Sforza i inni. Z tego co wiem, pióro puzo nie jest łatwym. Z tego co wiem od osób, które czytały Ojca Chrzestnego. Natomiast chcę przez nie przejść jakby i chcę zapoznać się właśnie z tą historią. Mam gdzieś też książkę właśnie o samej Lucrecji Borgi, już nie tego autora oczywiście. Też będę musiała ją przeczytać, ale najpierw tą postanowiłam się z nią zapoznać. O tak. No i takie są moje plany. Jak dotąd z mojego TBR-u na kwiecień nic jeszcze nie przeczytałam. Czytam inne książki. Po prostu nie te, które sobie zaplanowałam. Jest to chyba źle, ale no trudno. Nie wiem, co jeszcze chciałabym powiedzieć. Chyba to by było na tyle. I tak już dużo mówię. Także to są moje książki, które planuję przeczytać. Rodzina Borgiów. Nikt o tym nie mówi. Ciemność. Czarownica, ale tom drugi z inną okładką. No i Oscar Wilde i jego portret Doriana Greya. Także co, dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was udany i życzę Wam też tego. No, także co, pa pa!